Arkanga, beyond crypto. Dzień dobry. Dzisiaj jest wtorek, 28 sierpnia 2023 roku. Imieniny obchodzą Zygfryd, Agatonik, Dalegor, Fabrycy, Hipolit, Namysław, Teona i Teonas oraz mamy Dzień Pracownika Ochrony. Pogoda w naszym biurze w Londynie to 17 stopni, częściowe zachmurzenie, w Singapurze mamy 31 stopni słonecznie, natomiast w San Francisco mamy 19 stopni i również częściowo słonecznie. Cena tokena KNG na teraz to $1,61, cena bitcoina to $26 132, obecny numer bloku BTC to 804 315, do halvingu pozostało 35 679 bloków, czyli około 232 dni i 10 godzin. Ja nazywam się Kamil Żynda, razem ze mną jest dzisiaj Łukasz Żeligowski. Cześć Kamil. Cześć Łukasz, a to jest 163 odcinek Kwadransa z Kangą. Dajcie nam znać, jak nas słychać, jak nas widać, bo to jest ważne, żebyśmy się widzieli i słyszeli. A ja tradycyjnie, Łukasz, pytanie do ciebie. Co robi kierowca, jak mu zimno? Nie wiem. Siedzi w golfie. No to kombinacja za nami. To był dynamiczny tydzień. Także jakże bardzo dynamiczny. Tak. Przecież mieliśmy niezłe tąpnięcie na rynku. Bo o tym jeszcze będziemy, myślę, rozmawiali w głównej części, natomiast faktycznie Bitcoin spadł, wykonał spadek około 10%, no i w tej chwili ta cena 26 100 mniej więcej pokazuje, że można patrzeć na to, że spadek został zatrzymany. Spadliśmy do poziomu 24 800, nawet tam jakieś były takie ceny, to bardzo silny opór tam był, to znaczy bardzo szybko to zostało podbite. No i teraz nasi koledzy analitycy mówią, jak podzielili się na dwa obozy, jedni mówią, o to już koniec Bitcoina, spadliśmy poniżej 200-dniowej średniej kroczącej, a średnia krocząca, przypominam, jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to odsyłam do naszego no comment z ostatniej soboty, tam tłumaczyliśmy kilka tego typu pojęć. No ale wracamy do tych naszych proroków i wróżbitów Maciejów. Spadek, tak wieszczą niektórzy, inni za to mówią, nie, 24 800 nie zostało pokonane, mamy bardzo silny support byków, w związku z tym należy raczej myśleć o tym, że będziemy mieli wzrosty i to jest zwykła akumulacja, tutaj będzie, przez chwilę będziemy widzieli taki trend boczny, ale to wcale nie oznacza, że mamy jakąś trwałą zmianę trendu, raczej zbliżając się do halvingu będziemy spodziewali się wzrostów. No i faktycznie przybicie 28 100 wydaje się być taką granicą i jego przybicie będzie raczej wskazywało na powrót na wzrosty. Z Ethereum jest troszeczkę lepiej, ono aż tak mocnych spadków nie zanotowało, chociaż muszę powiedzieć, że jak popatrzymy na stosunek Ethereum do Bitcoina, to tam wręcz nawet można powiedzieć, że trochę się umocniło. $1550 to jest jakiś taki punkt, który może być testowany, w tej chwili jest 1665, więc jeszcze trochę do niego mamy, ale na wzrosty wskazują
nasi analitycy, gdy zostanie przebite $1777. Bardzo dokładna prognoza i to może otwierać na kolejne wzrosty na 1852. Jak będzie, to zobaczymy. Albo wzrośnie, albo spadnie, chyba że pójdzie bokiem. Tak to można podsumować, bo zamieszanie było bardzo duże. Bitcoin załapał lekką zadyszkę. Co ty myślisz? No ja szanuję przede wszystkim takich analityków, którzy potrafią co do dolara określić cenę w najbliższym czasie, tak? Bo to jest ciekawe bardzo. No a propos tego, no to już Bitcoin umarł 474 razy. No proszę. Od początku Bitcoina, także kolejna śmierć chyba. Mega kot. Tak, już na nas już nie robi wrażenia kolejna śmierć. No ale co stoi za tymi spadkami? No bo tutaj no było dużo teorii jest. Tak, dużo teorii. Tak, no pojawiły się pewne fake newsy. Pewne w sensie, że to na pewno były fake newsy. Takim fake newsem okazała się informacja o tym, że SEC odroczył informację o ETF-ach na później, na początek przyszłego roku. To się okazało fake newsem, mimo że zostało powtórzone przez dziesiątki bardzo takich rzetelnych niby portali i no właśnie okazało się to fake newsem. Inną przyczynę wskazują osoby, które mówią o artykule opublikowanym między innymi przez Wall Street Journal, który mówi o tym, że SpaceX sprzedało swoje bitcoiny. Tak. Jak myślisz? Czy to może wywołać falę spadków? No ja myślę, że znając rynek kryptowalut, to jest bardzo rynek działający na emocjach. Nerwowy rynek w sytuacji, w której wszyscy czekają jak na szpilkach, co się wydarzy. Głosy ciągle pojawiają się z każdych stron, że jeszcze musimy doświadczyć takiego mocnego tąpnięcia, nawet niżej niż jest teraz, czyli tam wróżbici przewidują, że do 21 000 musimy spać, żeby zacząć się odbijać. Przypomnę, że oni mówili, że musimy spać do 10, tak, żeby się odbijać. W ogóle to wiesz, niektórzy to mówią, że sprzedawajcie krypto, wielkimi literami piszą i wieszczą koniec, tak? No ale tak jak mówiliśmy, 404 razy już umieraliśmy, jeszcze nie umarliśmy. No sygnałem za tym, co powiedziałeś, że tutaj może mieć to związek ze SpaceX, jest taka korelacja, można by powiedzieć, że 10 minut po opublikowaniu tego artykułu przez Wall Street Journal Bitcoin spadł o 8%. No tak, to prawda. Ale wiem, że masz inny pogląd. Tak, no bo ja tak sobie myślę, kurczę, czemu mam sprzedawać, jeżeli dowiaduję się, że ktoś inny sprzedał? Bo gdybym się dowiedział, że zamierza sprzedać dużą ilość bitcoinów, no to wtedy faktycznie bym chciał sprzedawać teraz, bo raczej liczyłbym na to, że będą spadki. A tutaj jest informacja o tym, że to zostało już sprzedane i również docierają do nas sprzeczne informacje, bo niektórzy mówią nawet, że i to również było swego rodzaju fake newsem, bo przez niektóre portale było podawane, że właśnie w tej chwili sprzedaje, a to tak naprawdę dotyczyło okresu powiedzmy półrocznego. No i właśnie informacja o tym, że ktoś sprzedał jakiś czas temu raczej nie wywołuje u mnie chęci sprzedania, bo teraz patrzę, że cena jest na wyższych poziomach niż ostatnio, więc chyba to nie jest, nie wieszczę w tym prawdziwej przyczyny. Na pewno coś się wydarzyło. Ale wiesz, jak to jest? Ostatni gasi światło. Niektórzy się boją, że niektórzy się boją, że już najwięksi wyszli, no to teraz ja zostanę sam i będę na tym szarym końcu, który sprzeda Bitcoina za $3000. Słuchaj, to tak może być, ale ja tutaj przypomnę, może tak, jeżeli kogokolwiek zdenerwowały te spadki, jeżeli kogoś z was wywołały palpitacje serca i poczucie zagrożenia, to jest to najlepszy dowód na to, że zainwestowaliście za dużo w krypto. Za dużo swoich środków zainwestowaliście. To nie jest nic niezwykłego, że Bitcoin ma takie spadki. Tutaj pokażę w tej chwili jeden wykres przygotowany przez Plan B i on pokazuje, jak duże spadki mamy Bitcoina w okresach hossy. Bitcoin potrafi spadać o 38%, o 36%, o 29%, więc to nie jest nic niezwykłego. Co to jest? 10%, żaden spadek, więc nie powinniśmy tutaj się tego bać. Więc jeżeli ktoś się boi, to myślę, że naprawdę powinien przemyśleć to, czy zainwestował odpowiednią kwotę w Bitcoina, czy to nie jest przypadkiem za dużo na jego tutaj ryzyko i czy on przypadkiem nie myśli o tym, żeby wyjść.
proponuję, żeby tego typu operacje wyjścia zaplanował, bo to nie jest dobrze. Natomiast jeżeli macie poczucie, że to jest właśnie okazja, żeby dokupić, no to nie jest porada inwestycyjna oczywiście, to bardzo możliwe, że macie rację, bo bardzo wielu analityków wskazuje na to, że faktycznie mamy tutaj możliwość dobrego dokupienia. Znowu pokażę jeden wykres, o którym rozmawialiśmy w ostatnią sobotę na No Comment, PL Multiple, który pokazuje, że cały czas jesteśmy w tej strefie zakupowej. Tutaj cały czas mamy dobrą okazję do zakupu, jesteśmy przed hossą i patrząc na ten wykres możemy powiedzieć sobie, że powinniśmy iść do sklepu i kupować, bo to jest niezła okazja, ale oczywiście jak będzie, to zobaczymy. Tak samo zresztą stock to flow model, o którym spróbuję jeszcze raz pokazać. Jeszcze raz, bo znowu mówiliśmy o nim oczywiście podczas ostatniego. Tak, odsyłamy do ostatniego No Comment, gdzie omówiliśmy szerzej te wskaźniki. I zobaczcie, że przed każdym halvingiem, tutaj halvingi są zaznaczone tym kropkowanymi pionowymi liniami, zawsze schodziliśmy poniżej tego planu, czy tego modelu i ta sytuacja się zawsze powtarzała, gdzie w momencie, gdy był halving, to zaczynały się faktycznie wzrosty i przekraczaliśmy prognozowaną cenę. Tak samo mieliśmy podczas poprzedniego halvingu, no i teraz jesteśmy zdecydowanie poniżej tej prognozowanej ceny, bo prognozowana cena na teraz to według tego modelu stock to flow 51 400, więc trochę nam brakuje. To samo mówią wskaźniki na przykład RSI, pokazuje, że mamy wyprzedany rynek, ten stopień wyprzedania rynku jest olbrzymi i no znowu, trochę bawimy się tutaj w takich analityków, ale to nie jest to, o czym tutaj mówię, to nie jest analiza techniczna, bo nie mówimy o krótkoterminowym inwestowaniu, a raczej o długoterminowym, czyli takim patrzeniu w dłuższej perspektywie, nie jednego, dwóch dni czy tygodnia, ale raczej w perspektywie roku, powiedzmy. Myślę, że jeżeli ktoś teraz jest tutaj i może sobie zapisać, to niech zwróci nam za tydzień uwagę, za rok uwagę, czy mieliśmy rację, mówiąc, że będzie tylko lepiej. No ale zobaczymy. Tak jak powiedziałeś, ogólnie pierwsza zasada, taka jak wchodziłem a propos tego, co powiedziałeś, że ktoś za dużo zainwestował, no to pierwsza zasada, jak uczyłem się krypto, jak wchodziłem w rynek krypto, to była taka, żeby inwestować tylko tyle, ile jestem w stanie stracić. Tak, podstawowa zasada, szczególnie jeżeli wchodzimy w jakieś takie aktywa o większym ryzyku, tutaj myślę już o altcoinach, tak. No bo zobaczmy, Bitcoin stracił całkiem sporo. Można powiedzieć, że na przykład BNB również bardzo dużo straciło, chociaż jak patrzymy na inne projekty, to widzimy, że zdecydowanie lepiej BNB poradziło sobie niż te wszystkie inne projekty wymienione w oświadczeniu SEC-a jako to, że są papierami wartościowymi. Tam rekordziści ponad 90% stracili, a generalnie w okolicach 80, ponad 80% BNB, z tego co pamiętam, około 60%. Także no, całkiem dobrze sobie ten projekt poradził, abstrahując od tego, co wokół jeszcze Binance'a się działo, nie? Bo tam cały czas Binance jest pod wielkim obstrzałem. Tak, tutaj widzimy, że Mikołaj Chudy wrzucił tutaj komentarz, że też patrzysz na tej stronie na te kolorowe kreski. Chyba dotyczyło to twoich wykresów. No jeszcze wracając do wykresów i do tych spadków, no to też jest tak, że jeżeli rynek idzie cały czas do góry i nie ma korekty, to jest dopiero niezdrowe. To jest zły sygnał według mnie. Tak, to znaczy, że spadki będą boleśniejsze. Tak, no musi być jakaś delikatna korekta, tak, no bo ci, co wchodzą na niższych poziomach, oni później wychodzą przy jakichś takich progach, które mają ustalone, a jeżeli rynek cały czas idzie do góry, no to ja bym nie wchodził w coś takiego. No, szczególnie ciekawie to wygląda, jak popatrzymy sobie na dobre wiadomości, które się pojawiają, bo na przykład pojawiła się wiadomość, to tylko tak jednym zdaniem ją zamknijmy, że SEC zatwierdzi ETF-y typu futures na ETH. Więc tutaj nie widzieliśmy jakiegoś dużego ruchu pozytywnego, mimo bardzo dobrej wiadomości dla projektu Ethereum. A z drugiej strony mieliśmy sytuację i teraz tutaj możemy o tym chwilkę porozmawiać. Oto Vitalik Buterin przesyła
Ethereum o wartości ponad miliona dolarów do Coinbase'a. O. I już się pojawiły plotki, że sprzedaje, że się wyprzedaje, że to jest po prostu ucieka z krypto, gasi światło i w ogóle. Naprawdę takie komentarze na YouTubie widziałem. Niektórzy tam już wieszczą, że to jest koniec w ogóle Ethereum, że on odchodzi z fundacji i już nie będzie pracował. No może nie dosłownie tak mówili, ale takie można odnieść wrażenie. No, możemy się teraz zacząć zastanawiać, dlaczego on coś takiego robi. Po pierwsze, powiem teraz straszną rzecz, ale $1 milion w świecie krypto to nie jest jakaś zabójcza kwota. Szczególnie dla Witalika. Tak, szczególnie dla niego. Natomiast to, co jest bardziej prawdopodobne, co wydaje mi się bardziej takie realne, no to to, że po prostu Vitalik może myśleć o wsparciu Base'a, czyli o wsparciu tego nowego layera drugiego Ethereum, który został zrobiony przez Coinbase'a. Wydaje mi się, że faktycznie, jeżeli gdzieś teraz mógłbym szukać największej ilości projektów, które tych 100x, tak, czyli projekty, które mogą wzrosnąć 100-krotnie, podkreślam jeszcze raz, to nie jest porada inwestycyjna, to szukałbym w tym ekosystemie, tam coś może się pojawić. Myślę, że jeszcze więcej tam będzie projektów, które zanotują 0x, czyli spadną wartością do zera, więc uważajcie. To nie jest takie proste. -1x. Albo -1x, tak. No. No to jest bardzo ciekawy projekt Coinbase'a, ten Base, tak się nazywa ten blockchain. Dużo projektów tam w tej chwili zaczyna się pojawiać. Zobaczymy, to jest w tej chwili bardzo silne wsparcie przez Coinbase'a udzielone. No to jest naprawdę coś nie do przeszacowania, tak? To naprawdę daje dużo do myślenia. Jeżeli taki gigant jak Coinbase staje za blockchainem, no to tutaj należy się spodziewać jednak dużego supportu i chyba sobie nie pozwolą na jakąś totalną klapę. Będziemy widzieli tam wiele cudów na pewno. No Coinbase ogólnie też jest jedną z najstarszych giełd w sumie, jedną z największych zaufaniem. Stawiają opór dzielnie SEC-owi, czym im bardzo mocno kibicujemy. No i myślę, że przyszłość taka jakaś rysuje właśnie w związku z tym nowym blockchainem, no to też jest jakaś w pozytywnych barwach chyba wygląda, tak? No zdecydowanie. Popatrzmy na to trochę z szerszej perspektywy. Zobaczmy, co się działo przez ostatnie 2-3 lata. Otóż wszystkie działania takie urzędnicze spowodowały po prostu wypchnięcie głównego rywala Coinbase'a, czyli Binance. Tak. Całkowicie został wyrzucony z rynku amerykańskiego, cały czas pod obstrzałem, cały czas strzelali do niego nieustanny ogień, no i efekt tego jest taki, że Coinbase zdecydowanie poprawił swoje wyniki. Można się tutaj doszukiwać również teorii spiskowych, bo niektórzy w tym widzą teorie spiskowe, widzą w FTX-ie, widzą w Binance'ie. Podobno był pomysł, że FTX ma zastąpić Binance'a, ale się okazało, że niestety tam ludzie są mało poważni, w związku z czym wybrano bardziej taki stabilny projekt, jakim jest Coinbase. No, jeżeli miałaby to być przykrywka do jakichś działań regulatorów albo przykrywka dla całej branży finansowej, do tego, żeby, jak to się brzydko mówi, kręcić swoje lody, to faktycznie ta instytucja się będzie do tego nadawała, ale zanim to nastąpi, to jeszcze długa droga. Tak. A cały czas czekam na te ETF-y spotowe na Bitcoinie. To jest coś, no, ale tutaj właśnie wyszła informacja, że w Europie wystartował pierwszy ETF bitcoinowy. No tak, tylko że Europa to jest naprawdę nic. No. Prawdziwy taki kapitał inwestycyjny znajduje się w Stanach Zjednoczonych, to oni mają tutaj główne karty w rękach i tak naprawdę wprowadzenie tych ETF-ów spotowych przez BlackRock szczególnie, tak, ale również przez tych innych emitentów, to będzie na pewno coś, co spowoduje, że ten market cap Bitcoina podskoczy co najmniej o rząd wielkości. Tutaj nie ma się co łudzić, to będzie olbrzymi sygnał wzrostowy. To wcale nie musi być tak, że Bitcoin nam podskoczy w ciągu jednego dnia o 100%, ale myślę, że to będzie bardzo mocny sygnał taki byczy
i będziemy widzieli naprawdę duże wzrosty. Ja jestem przekonany, że w tej chwili duże instytucje, które będą później sprzedawały tym ETF-om bitcoiny, one właśnie teraz kupują tego bitcoina po to, żeby później w takich transakcjach OTC dokonać transferu do tych ETF-ów, tych bitcoinów. To prawie że pewne. No tak, no i ten ETF, no w sumie warto cieszyć się, że w ogóle powstał ten europejski ETF. Tak, oczywiście. No ale to jest, tak jak powiedziałeś, no to jest w jurysdykcji Guernsey, która jest, podlega pod Zjednoczone Królestwo, to jest wyspa taka malutka, także no to... No właśnie, nie, to wiesz, to jest takie, zrobiliśmy ETF-a, no ale kto z niego będzie korzystał? Ktoś no, pewnie tak, ale nie wszyscy. Tutaj Mateusz Rzeźnik, ciekawy komentarz, czy szukamy ludzi do pracy? Tak, od razu powiem, Kanga zawsze szuka ciekawych ludzi. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, napiszcie na Customer Support, wyślijcie informacje, zostaniecie odpowiednio przekierowani, gdzie będziecie mogli złożyć swoje CV i to się fatalnie nazywa list motywacyjny, tak się kiedyś mówiło, ale bardziej chodzi o to, żeby opisać co i dlaczego chciałoby się robić w Kandze. Zawsze szukamy talentów. Kanga to jest miejsce, gdzie... Muszą pisać, dlaczego kochają kryptowaluty. Tak, to esej pod tytułem na 700 słów. Dlaczego kocham krypto? Tak. No tutaj widzimy też, Marcin napisał fajną wiadomość do nas. Wszyscy wiedzą, że za spadki odpowiada tweet Cezarego G, to zapomniałem, no. Kapitał wielkimi literami, sprzedawajcie krypto. No tak, tak. No raczej się tutaj nie podpinam się pod to, zdecydowanie, tak? No jeżeli tutaj jeszcze możemy porozmawiać o Europie i kryptowalutach, no to tutaj dodaliśmy taki przewrotny opis do dzisiejszego odcinka, że Europa rajem dla górników Bitcoina. To był sarkazm, jak ktoś nie załapał. No, chodzi o to, że możemy porównać tu cenę wydobycia dla takich użytkowników, którzy w domu by sobie chcieli wykopać bitcoina, tak? No to cena wykopania jednego bitcoina na ten moment w Europie to wychodzi około $46 300. Czyli jesteśmy no tam 35% ponad to, ponad cenę taką, którą można go sprzedać. No a co ciekawe, w Libanie, gdybyśmy chcieli to samo zrobić i wykopać sobie w domu bitcoina, może strzelisz, ile by to kosztowało? No $15 000. $266. No to co, oni mają darmową energię elektryczną? Nie, tak? Mają tak tanią energię. W Iranie to jest $530, w Syrii $1330, w Etiopii $1600, no i te dalsze kraje, no takim brzydko nazywając trzeciego świata, no to dalej się trzymają w tych pułapach kilku tysięcy dolarów za bitcoina. Niesamowite. No niesamowite, zwłaszcza, że no, cena $26 000, no to nic bym nie robił w takim kraju, tylko siedział i kopał, nie? No tak, przy okazji, jak już mówimy o kopaniu, to ostatnio dużo plotek słyszałem, dużo informacji o tym, że bardzo duża część górników z Polski przerzuca w tej chwili sprzęt do Paragwaju. Ciekawa informacja, nie wiem, czy to jest prawda, usłyszałem od kilku zupełnie jakby osób z różnych kręgów informacje o tym, że coś takiego robią. Nie wiem, czy to jest na pewno dobry ruch, nie komentuję go ani pozytywnie, ani negatywnie, ale zastanowiło mnie, że nagle od kilku osób usłyszałem tego typu newsa, a z drugiej strony mam na przykład znajomego, który ma kopalnię na Ukrainie i teraz coś niepopularnego powiem, cały czas działa, prąd jest, no tak. Podpiął się do elektrowni atomowej. Słuchaj, nie wiem, ale bardzo ciekawie to wygląda. Chciałem jeszcze jeden temat poruszyć, to było coś, o czym mówiłem wczoraj podczas webinara, który jak się rozpoczynał, to myślałem, że jest nagrywany i puszczony będzie później, a się okazało, że jest na żywo. Bardzo mnie to zaskoczyło. No, wesoły webinar, ale mam nadzieję, że był interesujący, przynajmniej tak sądzę po komentarzach. Rozmawialiśmy z Maćkiem Grzegorczykiem na temat naszej nowej usługi peer-to-peer, czyli usługi, która pozwala każdemu dokonać szybkiego zakupu lub sprzedaży omega złotówek. Celowo mówię teraz tylko o omega złotówkach, bo mówimy tutaj o Polsce. Bardzo szybko od innej osoby. My po prostu zajmujemy się tylko kojarzeniem
kogoś, kto chce kupić, z kimś, kto będzie sprzedawał i odwrotnie. Bardzo fajna usługa, przede wszystkim skierowana do tych, którzy potrzebują teraz już, chcą, nie wiem, 1000 omega złotówek kupić i nie chcą czekać jednego dnia na zwykły transfer bankowy, chcą tego dokonać natychmiast i mogą to zrobić przy pomocy również transferu bankowego, ale znaczy do tego samego banku i w efekcie ten przelew jest po prostu natychmiastowy. Między osobami fizycznymi. Między osobami fizycznymi, tak, albo skorzystać z Blika, to również jest wygodna forma. Nasi operatorzy, czyli osoby, które realizują takie zlecenia, czekają. Ciężko się wbić, żeby przejąć czyjeś zlecenie, bo przypomnę, że ta usługa działa w stylu Ubera. Są operatorzy, którzy czekają na informację, że ktoś chce kupić albo sprzedać omega złotówki i kto pierwszy, ten lepszy. Dobra, może o konkursie coś powiemy, ale zanim konkurs, to słuchajcie, jesteście z nami tutaj, więc bardzo prosimy o to, żebyście dali łapkę w górę, żebyście kliknęli subskrybuj, dzwoneczek. Kamil bardzo się cieszy za każdym razem, gdy ktoś wciska dzwoneczek. Jest szczęśliwy, więc zróbcie dobrze Kamilowi, a każdy komentarz jest dla nas cenny, bo zwiększa po prostu nam nasze zasięgi, dzięki temu docieramy do większej ilości osób, więc nie wahajcie się użyć tego narzędzia i zróbcie nam dobrze. Tak, no i tutaj, jeżeli jeszcze o tym mówimy, no to kwestia jest taka, że im więcej ludzi nas obejrzy, im więcej ludzi polajkuje, no to jest związek z konkursem, tym więcej osób, tym większą kwotę, to większa pula nagród będzie w następnym odcinku. Tak, zgadza się, no bo mamy nieustający konkurs na najlepszego analityka, wróżbitę analityka, ja wolę użyć słowa analityka, bo jednak cenię sobie wiedzę tych osób. One bardzo często, ci analitycy podejmują bardzo duży wysiłek, żeby przeanalizować wykresy i uważam, że bardzo często doszukują się czegoś słusznego. Natomiast wyłowienie z tego szumu informacyjnego, tych właściwych informacji, to jest w tej chwili wielka trudność, no ale jeżeli czuje się ktoś dobrze z analizą i jest w stanie nam zaprezentować swoje umiejętności, to zapraszamy do konkursu. Napiszcie w komentarzu #kwadraskangą164 i podajcie cenę Bitcoina, jaka według Was będzie za tydzień we wtorek o 9:00 na rynku BTC do USDT na Kanzę. Osoba, która będzie o 9 rano polskiego czasu. Tak. Jeżeli osoba, która będzie najbliżej tej właściwej ceny, otrzymuje nagrodę w postaci 10% łapek w górę. I o to chodzi z tymi łapkami, czyli każda łapka w górę to zwiększenie puli nagród, 10% łapek w górę w tokenach KNG. Zapraszamy każdego chętnego. Jeżeli nie będzie nikogo, kto poda cenę z dokładnością do $25, czyli błąd będzie większy niż $25. Jeżeli nie będzie, tak, musi być mniej niż $25, żeby wziąć jakby udział w konkursie. Jeżeli nikt nie zgadnie poprawnej ceny, to wtedy pula ta nagród przechodzi na następny odcinek i tam się kumuluje, także robi się już całkiem dużo. I taką sytuację mamy właśnie dzisiaj. Czyli dzisiaj nikt nie zgadł. No nikt chyba nie przewidział tego właśnie spadku z zeszłego tygodnia. Na kilkaset komentarzy, które mieliśmy, nikt nie trafił. No proszę. Cenę, która była dzisiaj na 9 rano, to było $26,132. No i niestety, jak nikt nie trafił, niestety, na pewno na plus dla tego, co będzie w przyszłym tygodniu mógł trafić, no przychodzi z zeszłego tygodnia nagroda w postaci 48,4 KNG na kolejny odcinek, czyli to, co jest teraz 48,4 plus łapki z 10% łapek z dzisiejszego odcinka i w przyszłym tygodniu nagroda będzie już wspaniale, można powiedzieć. Wspaniale. Przy okazji jeszcze jeden taki off-topic. Pozdrawiamy Sławka w jego podróży, w tajemniczej podróży. W tej chwili ja już nawet nie wiem, gdzie jest. Chyba nawet już opuścił Kazachstan. Wczoraj był jeszcze w Kazachstanie. Ale we wschodnim Kazachstanie zbliża się do granicy z Chinami i dobrze powiedziałem, że z Chinami? Niech ktoś napisze w komentarzu, czy dobrze pamiętam z geografii, że Kazachstan... Kazachstan chyba nie graniczy z Chinami. Czy graniczy z Chinami? Bo chyba coś tutaj złego powiedziałem. No ale zbliża się do granicy i jedzie dalej.
Życzymy powodzenia, pozdrawiamy, Sławku, oglądamy wszyscy twoje wpisy. Mało ich, ale rozumiemy, że problemy z internetem. No, Kazachstan graniczy z Chinami. No to dobrze. Dobrze pamiętałem, kurczę. Dobrze pytałeś, to jednak jak gdzieś tam nie w ten rejon patrzyłem jednak. No, ciekawe. No dobra, no to jeszcze tutaj możemy poruszyć jeden temat, pewnie też ciekawy, no, że tutaj okazuje się, że Donald Trump ma ETH. Coraz więcej. Tak. Najpierw miał w swoim zeznaniu, że zaznaczył, że do 250 000, a teraz są nawet ponad czyli między 250 a pół miliona. Czyli już wiemy, że jest aktywnym graczem, natomiast pamiętajmy, to są kwoty takie na waciki dla niego, no właśnie, też to chciałem nie o tym jest powiedzieć. wielkie zaangażowanie. Też ogólnie miał też sprzedaż tokenów NFT w zeszłym roku, tak? No i na tych tokenach zarobili, w sumie przyniosły 9 milionów, prawie 9 milionów wpływów, no i on na tym zarobił na licencji z tego $300,000. No. Myślę, że on wydaje tyle na paliwo miesięcznie do swojego jeta. Albo na jeden lot. Nie, na jeden lot może nie, ale myślę, że no te kwoty w jego jakby bilansie całkowitym są bardzo małe, tak? No i tutaj, jeżeli już mówimy o tym, właśnie już wspominaliśmy o tym, ale warto wspomnieć, że też Kennedy, z tych Kennedych, który też próbuje tutaj zdobyć tytuł prezydenta Stanów Zjednoczonych w najbliższych wyborach, no kupił 14 bitcoinów dla 7 swoich dzieci, z tego co pamiętam. Tak, po 2 bitcoiny, tak? Bitcoiny. No tak, chociaż po 2 bitcoiny, 7 dzieci, gratuluję. Bardzo dobry ruch. Tak. To warto tego typu spadek, czy tego typu inwestycje przekazać. Tu przy okazji naszego konkursu widziałem bardzo ciekawy wpis Jakuba, już pokazuję, co myślicie o stworzeniu top 10 listy, gdzie będzie widać, jak inni byli blisko ceny BTC. Co myślisz o tym, Kamilu? Możemy coś takiego zrobić? Możemy spróbować. Spróbujemy, dobrze, więc będziemy dawali no i pierwsze 3 miejsca otrzymują po 1 KNG. Tak. Myślę, że to do zrobienia. A za zgłoszenie oferty trzeba zapłacić 1/10 KNG. O, i wtedy będzie dobry ruch. Ostatnia informacja, jaka mi się obiła o uszy w świecie krypto, pomijając oczywiście ciągłe wieszczenie, że to koniec, ktoś na Twitterze napisał: Bitcoin do końca roku $1 000 000. Nie napisał tak po prostu, tylko opisał to poparł to kilkoma tezami. Co ciekawe, mowa była o tym, że wzrosty wezmą się nie tylko z tego powodu, że Bitcoin będzie miał większą wartość, ale będzie to mocno rekompensowane wielkim krachem na rynku finansowym, w szczególności dolara. No, wszyscy tu wieszczą od jakiegoś czasu. No właśnie, teraz co się wydarzy? Z drugiej strony wielkie bankructwo Everglade, największego dewelopera na świecie, chińskiego. On zgłosił parę dni temu zgłosił się do sądów Stanów Zjednoczonych, wypełnił taki formularz ochrony przed wierzycielami, więc w związku z tym, to jest wypełnienie wniosku o bankructwo. Olbrzymi deweloper, a to jest tak duży deweloper, że on może nawet tutaj zaszkodzić gospodarce chińskiej. Co więcej, znowu kolejny tweet, który gdzieś tam wyłowiłem, informacja ponowna o tym, że prawdopodobnie to, o czym mówiliśmy jakiś rok temu albo 2 lata temu o badaniu wzrostu gospodarczego w inny sposób niż poprzez czytanie liczb rządowych i z tego badania wyszło, że Chiny oszukują i podają zdecydowanie zawyżony wzrost gospodarczy, no ale teraz, jeżeli oni faktycznie nie mają takiego wzrostu, mają taki upadek dewelopera, to faktycznie może się zatrząść w posadach. Co więcej, rząd chiński przestał publikować kilka wrażliwych takich informacji, między innymi przestał publikować informacje o bezrobociu. Takie ciekawe rzeczy się dzieją. Ważne w głowie mieć to, że zwykle jak rządzący stoją przed krachem, to szukają winnego, a wiadomo, wojna jest bardzo dobrym pomysłem na znalezienie winnego. Tak. No ja tu się trochę nie dziwię jeszcze o tym, co mówiłeś o tym upadku tego dewelopera. Już od
dobrych 10 lat, podejrzewam, można znaleźć materiały o miastach duchach w Chinach, gdzie całe miasta są po prostu wybudowane, w których nikt nie mieszka. No i ja czytałem o tym, dlaczego tak się dzieje, ponieważ to jest znowu przykład, jak wydajna może być gospodarka planowa, taka socjalistyczna. Socjalistyczna w tym znaczeniu, że nie wolna, a właśnie zaplanowana przez jakiegoś urzędnika, bo te okręgi, na które są podzielone Chiny, one są rozliczani, ci tam szefowie tych okręgów przed partią stają i są rozliczani z pewnych wskaźników. Jednym ze wskaźników jest właśnie ilość nowo wybudowanych mieszkań, ale tam zabrakło wskaźnika mówiącego o tym, czy one są zamieszkane, czy nie. I dochodziło do tego, że w niektórych okręgach budowano bloki, budowano całe miasta, żeby pokazać, że wbudowano nowe miasta, po czym je burzono i budowano na nowo. No właśnie. Takie klocki, więc jak to może działać, nie wiem, nie ma szans, żeby to... Jak do tego doszło, nie wiem. Tak można tutaj powiedzieć. Tak. No, to jeszcze takiego szybkiego newsa tylko przekażę na koniec, bo myślę, że już czas nam się zbliża. No, Ledger nawiązuje współpracę z PayPalem. No okej. I czy PayPal będzie giełdą? To też jest ciekawostka taka. Ledger myślę, że wyjdzie na tym bardzo na plus, bo Ledger ma 1,5 miliona użytkowników. Mają do tej pory 6 milionów sprzedanych urządzeń, ale 1,5 miliona użytkowników, czy też łatwo przyjść, że średnio na jednego użytkownika jest 4 urządzenia. No, ale PayPal będzie obsługiwał Ledgera do zakupu 4 kryptowalut: Bitcoina, Ethereum, Bitcoin Casha i Litecoina. Bitcoin Cash mnie tutaj zastanawia właśnie, cały czas. Jak to się dzieje, że on się tutaj pojawi? Po co on w ogóle jest? Jakbym takie zadał pytanie, bo to był jeszcze, nie wiem, jak teraz wygląda sytuacja Bitcoin SV? Satoshi Vision, nie wiem, dawno nie śledziłem tego projektu, ale słuchajcie, zadanie tutaj dla tych wszystkich, którzy oglądacie, napiszcie nam w komentarzu, co myślicie o Bitcoin Cashu, czy to jest token, który może jeszcze namieszać, który może coś jeszcze pokazać, czy raczej to jest jakiś przypadkowy wypadek, po prostu gdy składano wnioski jakiś czas temu, to wtedy wydawało się, że ten Bitcoin Cash ma znaczenie, a w tej chwili to już nie ma. Dajcie znać, bo to jest potrzebna dla nas informacja. Tak. No jeszcze takiego wrzucę newsa z Kangi, że a propos stablecoinów, że pojawi się u nas w najbliższym czasie stablecoin naszych sąsiadów z Ukrainy. Tak. Więcej nie powiem. Coming soon, follow the news. Follow the news. Follow the news. Dobra, Kamilu. Kończy się 3. kwadrans. Nie wiem, czy nie powinniśmy numerować kwadransów, może że zwiększać liczniki. 3. kwadrans się kończy. Jeszcze jedna rzecz. Będziemy w Singapurze za 3 tygodnie. No właśnie. Na jednej z największych konferencji na świecie, Token 2049. Jak ktoś jest w Singapurze albo się wybiera, zapraszamy, pogadamy, przybijemy piątkę. W ogóle wielkie tour będzie, bo po Azji, bo to nie tylko Singapur, ale Malezja i Filipiny, więc będzie sporo się działo, będziemy dawali newsy, zaczynamy też inne działania po drugiej stronie, ale o tym kiedy indziej. Teraz mogę Was wszystkich zaprosić na najbliższy No Comment, który będzie w najbliższą sobotę o godzinie 19. Dokładnie tak. Będzie bardzo specyficzny. Ostatnio byliśmy bardzo przepełnieni wiedzą, mówiliśmy nie tylko o kryptowalutach, ale było dużo wiedzowych informacji, między innymi była mowa o leniwcach, była mowa o komórkach skórnych, ale najważniejsze były oczywiście wykresy i wskaźniki, a na najbliższym No Comment zajmiemy się tematem Bitcoina. To będzie bardzo ciekawy odcinek, będzie mowa o tym, czym Bitcoin jest, jak działa, o co chodzi. Mocno technicznie będzie. Mocno technicznie, ale też tak informacyjnie, wiedzowo. Tak, będzie naprawdę mięsiście, więc jeżeli ktoś z Was chciałby czegoś więcej dowiedzieć się o Bitcoinie, a ja muszę powiedzieć, że myślałem, że wiem, potem okazywało się, że jednak nic nie wiem i potem znowu myślałem, że wiem i potem się znowu okazywało, że nic nie wiem i już tak kilka razy miałem. Bitcoin to jest naprawdę arcydzieło, coś, co żeby zrozumieć, jak działa, to wcale nie wystarczy tylko raz usłyszeć, bo samo zrozumienie to jest jedno, ale potem znalezienie implikacji tego jest bardzo... otwiera tak oczy. Za każdym razem czułem się, jakbym odkrywał coś nowego. Tak. Ja powiem Ci szczerze, że dopiero jak zrozumiałem fenomen Bitcoina, dopiero wtedy
zostałem zarażony kryptowalutami na 100%. No tak, kryptowaluty. Nie twierdzę, że znam Bitcoina od podszewki, czy technikalia Bitcoina, bo to w żadnym wypadku. Nawet nie próbuję nic takiego sugerować, ale sama idea, jak to działa, jak to jest eleganckie rozwiązanie, jest fenomenalne. Tak. Dobra, Kamilu, dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Dziękuję Ci za bardzo. Dzięki, uczestnictwo. Zapraszamy za tydzień na 9:30 i oczywiście na najbliższy No Comment o 19:00. W sobotę. Łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, komentarz. Bardzo prosimy, skoro jesteście z nami, no to chyba było warto. No i zachęćcie innych, udostępnijcie innym ten materiał. Dzięki, Łukasz. Dzięki. Do Cześć. zobaczenia.